Saab JAS-39 Gripen to szwedzki lekki myśliwiec wielozadaniowy. Charakteryzuje się on wysokimi osiągami, a przy tym jest to dosyć uniwersalna maszyna dostosowana do współczesnego pola walki. Gripen został zaprojektowany w latach 80. przez koncern Saab przy współpracy z BAE System jako myśliwiec mogący dorównywać amerykańskiemu F-16. Samolot miał wypełniać jednocześnie misje myśliwskie, szturmowe i rozpoznawcze, stąd też nazwa projektu JAS. Dzięki temu samolot mógł zastąpić samoloty J-35 Draken i J-37 Viggen, które od wielu lat obciążały szwedzką gospodarkę. W projekcie Gripena zastosowano układ kaczki, który oferował bardzo dobre właściwości aerodynamiczne przy maksymalnie prostej konstrukcji. Nad stabilnością samolotu czuwają tu liczne komputery, które umożliwiają prosty, łagodny lot, a dodatkowo to rozwiązanie zwiększa właściwości manewrowe. Za napęd posłużył tu silnik General Electric F404, ale został on przekonstruowany i jest produkowany przez firmę Volvo i ma oznaczenie RM12. Nazwa Gripen została nadana w celu podkreślenia wielozadaniowości maszyny, a dodatkowo gryf znajduje się w herbie firmy Saab produkującej ten samolot. JAS-39 jest wyposażony w 27 mm działko Mauser BK-27. Do tego posiada on 8 zewnętrznych powieszeń, które są dostosowane do szerokiego wachlarzu uzbrojenia, od niemieckich Irisów T do amerykańskich AIM-9 Sidewinder. Wersja A i B to wersja podstawowa dla szwedzkich sił zbrojnych, z tym że wersje BD i F są dwumiejscowe i nie posiadają działka. Wersje C i D są zmienione pod kątem wymagań krajów NATO, a warianty E i F to najnowsze maszyny tego typu, w których zmieniono silnik w celu polepszenia osiągów i zamontowano radar AESA. Użytkownikami Gripenów jest oczywiście Szwecja, która posiada obecnie około 90 sztuk i do 2026 roku powinno wejść do służby około 60 sztuk w najnowszych wariantach. Dalej Czesi i Węgrzy leasingują po 14 sztuk, Tajlandia posiada 11 sztuk, RPA 26 i ostatnio Brazylia zamówiła 36 Gripenów w tych najnowszych wariantach. Co ciekawe, na początku lat 2000 również Polska analizowała wprowadzenie JAS-39 do swojej służby, jednak ostateczna decyzja padła na amerykańskie F-16. A tak prezentuje się klockowy model Gripena. No i na samym początku muszę Wam powiedzieć, że ja Gripena po prostu uwielbiam. Już samo to, że Szwedzi stworzyli tak dobry myśliwiec, który jest no dosyć dobrą konkurencją dla takiego F-16, to już jest dla mnie po prostu pozamiatane. Dodatkowo mamy tutaj układ kaczki, więc no znowu jest to coś takiego niestandardowego, co otrzymaliśmy od Szwedów, bo wcześniej mieliśmy na przykład Vigena albo Drakena. No i ponadto wygląd tego samolotu jest moim zdaniem naprawdę bardzo dobry. Tutaj moim zdaniem nawet MiG-29 się do niego nie umywa. No i chciałbym to po prostu zaznaczyć na początku, że będę po prostu stronniczy w tej recenzji, ale mimo to udało mi się znaleźć tutaj troszeczkę wad, które no chciałbym tutaj wypunktować. No i co, bez zbędnego przedłużania może po prostu przejdźmy do recenzji. Zanim jeszcze przejdziemy do omawiania modelu, no to w zestawie otrzymujemy tutaj oczywiście podstawkę do modelu. No fajnie, że ona jest tutaj dołączona. Fajnie ten model też wygląda właśnie na niej. Tutaj może go podczepię. O, proszę bardzo, coś takiego. No tutaj wiadomo, jeszcze on ma kółka pod spodem, ale bez tych kółek naprawdę wygląda to bardzo, bardzo fajnie. No i co? No sama podstawka jak to podstawka, nic tutaj odkrywczego. Mamy tabliczkę z nazwą modelu, no i flagi tutaj wiadomo. Więc tak, ja sobie wybrałem tutaj wersję C, tutaj jeszcze w malowaniu czeskim. Dlaczego taka decyzja? Ktoś może się zapytać. Ano dlatego, że no ten szwedzki wariant szczerze mi się zbytnio nie podoba, głównie ze względu na ten kamuflaż, bo oczywiście sama wersja moim zdaniem jest zdecydowanie ładniejsza, ale no tutaj właśnie ten kamuflaż chyba przeważył jednak na decyzję moją, no bo ten zwykły szary z tym ciemnoszarym grafitowym no tak nie za bardzo współgrał, no i no po prostu wybrałem tą wersję C. Wydaje mi się, że ona zdecydowanie ładniej wygląda w tym takim zwykłym szarym, nie? No i tutaj jeszcze jedno moje zastrzeżenie co do samych wersji, a może bardziej do ich malowań.
ponieważ no, mamy tutaj wersję czeską, tak jak to widzicie tutaj na ogonie. No i szczerze nie wiem dlaczego nie mamy tutaj dołączonych oznaczeń węgierskich. Są to przecież bardzo podobne maszyny, praktycznie identyczne pod względem swojego malowania, no ale tutaj nie wiedzieć czemu nie dostaliśmy właśnie tych oznaczeń, a szkoda, bo w Kobi Węgry nie są zbytnio popularnym tematem. Z tego co wiem, to chyba tylko ten jeden żołnierz węgierski w Pancerze III, tym najnowszym, został wydany. A tak to sprawa węgierska w Kobi jest dosyć no, cicha. No wydaje mi się, że fajnie by było, gdybyśmy dostali te właśnie oznaczenia węgierskie. Wiadomo, tutaj też no, na moje zdanie tutaj wpływa przyjaźń polsko-węgierska, nasza historia i tak dalej, ale no naprawdę nie wiem dlaczego nie dostaliśmy właśnie tych oznaczeń. E, No i co, może już przejdziemy do omawiania tego modelu. Z przodu mamy tutaj dziób, który jest dosyć, jakby to powiedzieć, no niedostosowany do tego samolotu i z tego co mi się wydaje, nie jestem tutaj pewien, ale no patrząc na pudełka, jest on zabrany po prostu z F-16 i tutaj no nie do końca pasuje, zwłaszcza jak sobie spojrzymy z boku, no to zobaczcie, że ten dziób no nie wygląda zbyt dobrze, jak na Gripena nawet. Tutaj ten dół jest znacznie taki spłycony, mamy tutaj wiele takich schodków, no i no nie wiem, jakoś mi tutaj to nie pasuje. Moim zdaniem mogli po prostu już zrobić nowy ten dziób. Nie kosztowałoby to pewnie zbyt dużo pieniędzy, a naprawdę znacznie polepszyłoby wizerunek tego modelu. Tutaj jeszcze z przodu jest rurka pitota. Tak. Dalej tutaj widzimy, że spód jest wyścielany praktycznie tym kolorem białym. Fajnie to wygląda. No i też widać to, że nie zamocowałem tutaj sobie żadnego uzbrojenia. Tutaj akurat były w zestawie rakiety. Tutaj je mam. No tak to się prezentuje. No głównie tutaj właśnie przez te pylony, które są, zobaczcie, dosyć grube, dosyć szerokie, no i moim zdaniem po prostu szpeciły ten model. Tych pylonów chyba mieliśmy z 4 w tym zestawie albo 6. No i tutaj jeszcze na końcach tych prowadnic mieliśmy po dwie takie mniejsze rakietki. Tutaj jeszcze od spodu widzimy podwozie. No i tutaj z przodu też mam zastrzeżenie do niego, ponieważ tutaj powinna się znaleźć taka klapka, taka zaślepka, nie wiem jak to nazwać, no do tej komory podwozia. Tutaj jej niestety nie mamy, a zobaczcie, że tego miejsca jest tutaj dosyć sporo. No i dałoby radę tutaj jakoś przyczepić. Chociażby taką płytkę 2 na 1,5 studa. Myślę, że w zupełności by wystarczyła. Tam jeszcze jakieś nadruki, wiecie. No fajnie to mogłoby wyglądać, ale niestety tego nie dostajemy. Tylne podwozie jest wykonane tak dosyć topornie, ale moim zdaniem nawet wystarczająco. Zobaczcie, tutaj mamy jakieś wsporniki, jakieś siłowniki, coś w tym stylu. No i nawet fajnie to wygląda. Tu jeszcze oczywiście jest dziura na podstawkę. No i widzimy też bardzo fajną sylwetkę tej maszyny. Zobaczcie, jest to średni okład, więc no, skrzydła są po prostu po środku. No i też ten kształt wydaje mi się, że został tutaj bardzo ładnie odwzorowany. Nie mam się do czego przyczepić. Tak, wloty powietrza, no one nie są jakoś mega podobne do oryginału, ale tutaj jakby no nie będę się tego czepiał, no bo to są kolejne elementy, no i tak dobrze to wygląda tutaj z tymi starymi klockami. Dalej mamy kokpit. Zobaczcie, ta szybka jest wykonana z takiego czarnego plastiku przezroczystego. Dosyć fajnie to wygląda, aczkolwiek no chciałbym, żeby ona była bardziej w takiej tonacji fioletowej, coś w tym stylu, żeby to bardziej po prostu przypominało oryginał. Kokpit możemy sobie otworzyć. Coś mi się odpięło. No i w środku widzimy oczywiście siedzenie pilota. Ja je sobie tutaj znacznie przerobiłem względem tego, co mieliśmy w oryginalnym zestawie. No po prostu chciałem mieć ten kokpit bardziej wyrzeźbiony, że tak się wyrażę, żebym miał tutaj po prostu więcej detali, ale figurka i tak moim zdaniem wyglądała tutaj dosyć absurdalnie. No ten wielki hełm wystający, no nie wiem, jakoś mi tutaj się to nie widzi.
Więc tak, tutaj widzimy fotel, tutaj jakieś elementy, nie wiem, radiostacji, czegoś w tym stylu. Z przodu jest, z przodu jest volant i tam jest jakiś komputer. Prawdopodobnie tam jest wyświetlana jakaś kamera termowizyjna albo coś w tym stylu. No tutaj ten kokpit zdecydowanie różnił się od tego, od tego nadrugu, co mamy tutaj. No ale dobra, niech sobie już tam będzie. Dalej tutaj mamy przednie skrzydła, są one oczywiście ruchome, możemy sobie nimi pozować, tak. Dalej fajnie odwzorowana sylwetka tego pojazdu, tak jak już mówiłem, fajnie też wyglądają te skrzydła z tymi tutaj, zobaczcie, zacięciami. No bardzo mi się to podoba, że zostało tutaj to fajnie tak odwzorowane. Tak. Z tyłu oczywiście widzimy lotki, tutaj te szyny, czy też prowadnice do rakiet. Statecznik z tyłu też wykonany moim zdaniem po prostu idealnie. Wszystkie tutaj te detale fajnie zostały odwzorowane. Oznaczenia czeskie, tak samo jak na skrzydłach. Tutaj też zobaczcie, że jest takich wiele elementów aerodynamicznych. To naprawdę wygląda po prostu bardzo dobrze. No i z tyłu oczywiście silnik. W ten oto sposób on się prezentuje. No i co, może już przejdźmy sobie do podsumowania. Ja oczywiście, jak już wspominałem, będę bardzo stronniczy, ale ten model no bardzo mi się podoba. Ma on co ciekawe bardzo małe rozmiary w porównaniu na przykład do takiego Tomcata. O, zobaczcie. No to zobaczcie, że ten Tomcat to jest po prostu gigant. No to się w ogóle nie porównuje do siebie. Patrzcie na to. Może ja wezmę kamerę do góry. Patrzcie na to po prostu. Mamy Gripena, który wygląda w ten sposób i on jest praktycznie jak połowa tego Tomcata. To jest niesamowite. No i sam model jest po prostu moim zdaniem idealny pod względem swoich wymiarów. Tutaj naprawdę, zwłaszcza ten tył, robi bardzo dużą robotę. No i na półce to wygląda po prostu bardzo fajnie. No i jestem zadowolony po prostu z tego zestawu, że sobie go w końcu sprawiłem. Od dłuższego czasu na niego polowałem. Udało mi się go złapać w dosyć okazyjnej cenie, bo kosztował on ledwo 120 zł chyba jakoś, więc jak za tą ilość elementów jest naprawdę moim zdaniem bardzo dobrze. No i co? Na dzisiaj to chyba by było tyle. Dajcie znać, jak podobała Wam się ta recenzja. Czy może też jesteście takimi entuzjastami grippenów jak ja? Oczywiście zachęcam do subskrypcji kanału. Dziękuję za wszystkie lajki, polubienia i właśnie subskrypcje. A na dzisiaj to by było tyle. Trzymajcie się. Cześć!